Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj temat oczyszczaczy powietrza. Taki temat już na kanale się pojawiał. Testowałem oczyszczacz powietrza chociażby Xiaomi. Dzisiaj coś z innej półki, z innego kontynentu, a mianowicie amerykańska firma Levoit. Wielu z Was wspominało, że ta marka jest naprawdę ciekawa i ma interesujące produkty. Postanowiłem więc przetestować dla Was model Levoit Core 300S. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Levoit to marka z USA, gdzie była najlepiej sprzedającą się marką oczyszczaczy powietrza w 2020 roku. Specyfikacja modelu Levoit Core 300S wygląda naprawdę obiecująco, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak nieduże gabarytowo jest to urządzenie. Oczyszczacz ten pobiera stosunkowo mało prądu, maksymalny pobór mocy to 23 W, za co zresztą zdobył wyróżnienie Energy Star. Producent podaje, że urządzenie powinno sobie poradzić w pomieszczeniach do 50 m2, natomiast na pewno optymalnym rozmiarem będzie nieco mniejszy pokój, np. 20 do 30 metrów. W przypadku oczyszczaczy najważniejszym parametrem jest tak zwany parametr kadr, czyli ile metrów sześciennych oczyszczacz jest w stanie oczyścić w ciągu godziny. Tutaj mamy wartość 240 m3, co jest naprawdę imponującą wartością. Wszystko to przy stosunkowo niewielkim poziomie hałasu między 22 a 50 dB. Oznacza to, że ten oczyszczacz pracując w nocy praktycznie jest niesłyszalny, bo generuje poziom szumu na poziomie szeptu. Waga to 2,7 kg, a parametry, jeżeli chodzi o rozmiary, to 36 cm wysokości, 22 na 22 cm, więc mamy do czynienia z naprawdę kompaktowym urządzeniem. W zestawie otrzymujemy sam oczyszczacz, jeden podstawowy filtr 3-stopniowy, przeinstalowany, trzeba go wyciągnąć z folii. Jest to filtr HEPA 3-stopniowy, instrukcja obsługi i 2 lata gwarancji. Sam filtr powinien wystarczyć na 6 do 8 miesięcy. Ceny filtrów nie są wygórowane. Oprócz podstawowego filtra, który dostajemy w zestawie, mamy do wyboru co najmniej 4 inne filtry, które są kompatybilne z innymi modelami, również z portfolio Levoit. Są to filtry wielofunkcyjne, antytoksyczne, antyalergiczne, na pleśń i bakterie, czy też na zwierzęta. Także każdy znajdzie filtr dla siebie. Dokładne wartości zanieczyszczeń możemy odczytać oczywiście w aplikacji, natomiast na co dzień możemy korzystać z panelu sterującego, gdzie kolor na tym ringu oznacza poziom zanieczyszczeń. Najlepszy rodzaj powietrza to kolor niebieski, nieco gorszy zielony, pomarańczowy to już jest mocno średni kolor, a zła jakość powietrza to jest kolor czerwony. Sam panel sterowania jest bardzo intuicyjny. Mamy tutaj timer od 1 godziny do godzin 12. Mamy tryb nocny. Mamy możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora. Pierwszy poziom, drugi, trzeci. Możemy włączyć też tryb automatyczny. Możemy wyłączyć podświetlanie. Tutaj mamy też blokadę panelu, żeby dzieci się nie bawiły i w tej chwili już nic nie naciśniemy. Jak widać, miga nam dioda kółdeczki. Możemy oczywiście odblokować z powrotem panel, tak żeby mieć do niego dostęp i w tej chwili możemy wszystko regulować. Tutaj mamy jeszcze diodę sygnalizującą Wi-Fi, dostęp do Wi-Fi oraz diodę informującą nas o konieczności wymiany filtra. Sterowanie jest proste i intuicyjne z panelu sterowania na urządzeniu i nie wymaga w praktyce stosowania aplikacji, co może być istotne szczególnie dla osób starszych. Powietrze wydobywa się od spodu w tę stronę i tutaj możemy zrobić sobie niezły huraganik, włączając trzeci poziom wentylatora, natomiast na pierwszym poziomie ten szum jest naprawdę prawie niesłyszalny i czujemy lekki powiew powietrza.
Sama technologia zastosowana w oczyszczaczu nazywana jest przez Levoita Vortex R. Podstawowy filtr, który otrzymujemy w zestawie, jest filtrem 3-stopniowym. Pierwszy stopień to włóknina, która zbiera włosy i pyłki. Jak widać, już tutaj się trochę tego nazbierało. Drugi poziom filtra to jest właśnie filtr HEPA i trzecia warstwa, ta ciemna tutaj widoczna, to filtr węglowy, który zbiera nieprzyjemne zapachy. Całość montujemy od spodu, wkładamy filtr i mamy do tego nakładkę. Mamy też oczywiście 4 nóżki. Obracamy oczyszczacz i całość jest gotowa do pracy. Oczyszczacz potrafi być cichy w trybie nocnym, generując jedynie około 22 dB, natomiast pracując na pełnych obrotach generuje około 65 dB. Levoit Core 300S zaskoczył mnie również niewielkim poborem energii, ponieważ pracując na pełnych obrotach pobierał jedynie 23 W. W przypadku pracy na innych trybach było to między 4, 6 a 10 W. Z tyłu urządzenia znajduje się czujnik powietrza, jakości powietrza AirSight Plus, który jest o tyle ciekawym rozwiązaniem, że pracuje również wtedy, kiedy sam oczyszczacz powietrza jest wyłączony. Pozwala nam to sprawdzić jakość powietrza w dowolnym czasie, nawet przy wyłączonym oczyszczaczu. Oczyszczacze możemy oczywiście sterować zdalnie za pomocą aplikacji. Umożliwia ona również podanie dokładnych wyników pomiaru zanieczyszczeń, tutaj cząstki PM2,5. Wskazuje wartość 1, czyli powietrze jest bardzo dobre, co zresztą zgadza się ze zmierzoną wartością na drugim oczyszczaczu. Mamy możliwość zmiany prędkości obrotowej manualnie wentylatorów, niski, średni, wysoki. W tej chwili wentylator zaczął działać na najwyższych obrotach. Zmieńmy go na niski i możemy również włączyć tryb nocny, jak również przełączyć urządzenie w tryb auto. Mamy tutaj informację o zużyciu filtra. W tej chwili 98% zużycia filtra wskazuje aplikacja. Ja używam tego oczyszczacza od około 10 dni. W tym czasie zużył 2%, więc nie jest źle. Mamy również wskazany pomiar cząstek PM2,5 w ostatnim okresie czasu, w ciągu dnia, doby. Możemy tutaj również sobie sprawdzić dane historyczne. Mamy tutaj informację o skumulowanym czasie pracy 120 godzin i ile metrów sześciennych powietrza przefiltrował oczyszczacz. Możemy oczywiście ustawić timer, zaplanować jego pracę. Możemy wyłączyć wyświetlacz, włączyć z poziomu aplikacji. Możemy też zablokować wyświetlacz przed dziećmi. I tutaj mamy możliwość włączenia różnych trybów pracy. Domyślny, cichy tryb, efektywny i podajemy tutaj wielkość pomieszczenia, które powinien filtrować. Jeżeli zwiększymy sobie powiedzmy do 20 metrów, to oczyszczacz powinien optymalnie zaplanować swoją pracę. Ja przełączę z powrotem na tryb domyślny i to podstawowe ustawienia. Mamy jeszcze opcję zmiany ikony, mamy komendy głosowe. Ja sobie pozwoliłem już oczyszczacz włączyć do Google Home. Jak widać, mam przypisanego Levoita 300S również do Google Home. Można sterować głosowo. Można też przełączać, chociaż możliwości, jeżeli chodzi o sterowanie urządzeniem z poziomu Google Home, na pewno nie są tak duże jak z aplikacji, ale podstawowe tryby można przełączać. Możemy włączyć, wyłączyć wyświetlacz. Możemy wybrać szybkość wentylatora. Też można to sterować. Możemy zmienić też tryb na auto.
Możemy sam oczyszczacz włączyć, czy też wyłączyć. Wskazanie aplikacji, która pobiera dane z Levoita Core 300S to 1, jeżeli chodzi o cząstki PM2,5 i te same wartości pokazuje nam Xiaomi 3C. Po 10 dniach moich testów z Levoitem Core 300S ciężko mi naprawdę się do czegokolwiek przyczepić, zaczynając od skuteczności, szybkości, efektywności pracy, bo zadziwiająco mocne, wydajne jest to urządzenie przy tak niewielkich gabarytach. Naprawdę zabiera niewiele miejsca, a jest bardzo skuteczny. Jeżeli chodzi o tryby pracy, jak pracuje, to oczywiście jest dosyć głośny, ale na pewno nie jest głośniejszy niż inne oczyszczacze powietrza. Natomiast w trybie cichym praktycznie jest niesłyszalny. Dodatkowo bardzo fajny czujnik, jeżeli chodzi o jakość powietrza, pomiar jakości powietrza. Myślę, że bardzo efektywny tryb automatyczny. Ciekawa aplikacja, 3-stopniowa filtracja powietrza też mnie jak najbardziej przekonuje. Usuwa i przykre zapachy, i pyłki. Posiada filtr HEPA, co jest dla mnie osobiście ważne. Cena, myślę, że 700 zł to bardzo dobrze wyceniony produkt, jeżeli chodzi o stosunek możliwości do ceny. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, efektywność pracy, bo tutaj jestem naprawdę zaskoczony i to pozytywnie, jak efektywne, jak skuteczne jest to niewielkie urządzenie. Na koniec napiszcie w komentarzach, co Wy myślicie o oczyszczaczach powietrza firmy Levoit. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Może chcielibyście również przetestować inne oczyszczacze powietrza. Napiszcie w komentarzach poniżej, jakie oczyszczacze osobiście polecacie. Być może któryś z nich również uda mi się przetestować. Jeżeli natomiast materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie minął Was żaden nowy film. Ja natomiast na koniec jeszcze podlinkuję Wam tutaj kilka ciekawych testów w temacie. Hej, hej, do kolejnego materiału wideo.